Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. Czwórki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was energia na nowy rok numerologiczny. Tutaj jest czwórka monet, kielichów, karta związana z zastanawianiem się i rozważaniem bardzo ważnej propozycji, ale to spokojnie zaraz to rozbuduję. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj jest z kolei ósemka buław, karta komunikacji, ale też szybkości, prędkości, więc wydaje mi się, że będzie to szybki, dynamiczny rok, w którym przyjdą bardzo niespodziewane sytuacje, spotkania, informacje. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi rycerz mieczy, który tutaj pokazuje rycerza na jakimś jastrzębiu, sokole. I słuchajcie, jest to karta związana z walką, więc wychodzi na to, że coś łatwiej Wam przyjdzie, ale zaraz powiem, o co chodzi, jak już rozłożę całość kart. Jak Wy pokazujecie się w nowym roku numerologicznym? A Wy pokazujecie się jako trójka buław i wydaje mi się, że jesteście bardzo żądne nowych etapów, nowości, zmian, nowych przygód i w ogóle budowania nowych doświadczeń, aniżeli życiem przeszłością, tym, co się wydarzyło albo mogło wydarzyć i w sumie to całkiem nieźle. Jaka będzie dla Was rada? A w radzie jest ósemka kielichów i bardzo ją lubię w tej talii, ponieważ ona pokazuje syrenę, która jest gdzieś tutaj zatopiona, to znaczy zatopiona, jest w takiej brudnej wodzie, jest tak bardzo głęboko, tutaj nie ma światła, nie ma nadziei i ta karta mówi o czymś zakończonym, więc wypadałoby kończyć w tym roku, ale tylko i wyłącznie po to, żeby robić sobie miejsce na nowe. Czego raczej nie robić, czego unikać? Tutaj unikać karty rydwanu i z kolei ona jest tutaj związana z przejmowaniem kontroli, z właśnie przemieszczaniem się, ale, wybaczcie, tutaj muszę sobie krzesło poprawić, ale wydaje mi się, że tutaj wypadałoby właśnie nie stopować zmian, nie obawiać się, ryzykować. A z przełożenia, zobaczcie, macie koło fortuny. I powiem tak, najwięcej pokazało się kielichów i buław, więc tutaj będzie coś tak naprawdę pomiędzy wodą a ogniem. Być może w tym roku tutaj próbujecie wybalansować dwie rządzące Wami siły, ewentualnie podejmować decyzje w zgodzie, albo z sercem, albo z rozumem. To tak powiedzmy próbujecie pomiędzy, ale wydaje mi się, że dla części z Was będzie to rok wielkich zmian, wielkiego zaskoczenia i naprawdę niektórym z Was odwróci się życie do góry nogami, ale nie w takiej negatywnej, powiedzmy, odsłonie, tylko po prostu nowe doświadczenia, ale zacznijmy od tego, że z przełożenia macie koło fortuny i ta karta mówi o łucie szczęścia,
o czymś niespodziewanym, o odmianie losu i jest to fantastyczny rok na to właśnie, aby zmieniać, aby stawiać wszystko na jedną kartę i na przykład wyjeżdżać za granicę do pracy, wracać na studia, rozpoczynać nową pracę, przeprowadzać się, no tutaj stosować jakiś remont, zaczynać remont, czy słuchajcie, powiedzmy, no na przykład zawierać związek małżeński, czy rozstawać się, jeśli wasza relacja nie odpowiada. I no tutaj nawymyślałem trochę, ale tutaj oczywiście musicie sobie to do swojej sytuacji dopisać. W każdym razie rok sprzyja zmianom, jest bardzo, mam wrażenie, zaskakujący, dynamiczny i też czuję, że u niektórych idzie sinusoida w górę. Zwłaszcza jeśli ostatnio no, było tak nijak. Zwłaszcza, że tutaj w ogólnej energii jest 4 kielichów i ona z kolei mówi o tym, że no, będzie konieczność zastanowienia się i rozważenia tego, co niespodziewanie do was przyjdzie. I oczywiście to może być propozycja zmian. To mogą być myśli a propos wejścia w nowy etap w swoim życiu, ale ja też tutaj tak widzę, że dla części z was będzie to rok, w którym trzeba się rozstać z przeszłością, przepracować ją sobie i zaakceptować to, co się tam wydarzyło, tylko i wyłącznie po to, żeby móc zbierać nowe doświadczenia, a nie żyć jedną nogą, czy tam czymś innym w przeszłości. Jasne, no ważne jest to, aby wracać do przeszłości po to, żeby sobie z czymś poradzić, coś zaleczyć, przepracować, ale nie po to, żeby się babrać właśnie w tej przeszłości. Zobaczcie, przychodzi do was 8 buław, karta szybkości, komunikacji, zwinności i wychodzi na to, że będzie tutaj bardzo dużo nieoczekiwanej i tak jakby no, bardzo owocnej komunikacji pomiędzy wami, to znaczy pomiędzy wami, z waszej strony. Tutaj ku waszemu zaskoczeniu możecie być tacy bardzo pewni siebie, nie odkładający na później i na takiej zasadzie, że ja nie czekam na to, aż coś mi się przydarzy, ja po prostu o to, tak jakby w cudzysłowie, nie negatywnie, walczę, staram się, zabiegam, pytam, proszę. Na pewno będzie to szybki rok, dużo się zadzieje i też mam wrażenie, że pewne propozycje a propos zmian mają wyjść po prostu jak grzyby po deszczu i też bardzo niespodziewanie, tak mi się wydaje. Momento. Już jestem. I teraz tak, no właśnie do przeszłości odchodzi rycerz mieczy i on walczy. Co prawda walczy w imię swoich najważniejszych, najwyższych wartości, no ale walczy i to odchodzi do przeszłości. O co mi chodzi? Że ta wspomniana wcześniej walka właściwie bardziej jakby transformuje się w staranie się, czyli nie trzeba będzie mocno walczyć, mocno się starać o, powiedzmy, awans, przyjdzie wam to troszeczkę łatwiej i nie mówię, że po prostu tutaj z dnia na dzień wszyscy dostaną podwyżki, dodatkowe renty, wypłaty i po prostu pojawi się miłość waszych żyć przed waszymi drzwiami, tylko po prostu inaczej do tego podchodzicie. Troszeczkę wam będzie no, łatwiej się, powiedzmy, do jakichś rzeczy przygotować, czy wytłumaczyć sobie, przepracować. Jest takie poczucie, że nie ma orki na ugorze, albo że nie ma syzyfowej pracy i myślę, że to jest istotne, bo wy też, zobaczcie, pokazujecie się jako 3 buław i jest to karta bramy, wejścia w nowe, rozglądania się, nowych horyzontów i zwłaszcza w połączeniu z kartą koła fortuny. Tu jest powiedziane, że wy akceptujecie i przyjmujecie nowe doświadczenia, aniżeli właśnie myśląc sobie, o już tutaj długo się staram o to i tamto, to nie wychodzi, rezygnuję. Tutaj po prostu też bierzecie to, co przychodzi, czyli zmieniam pracę i nie zastanawiam się zbyt długo, co mogę stracić, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, po prostu wchodzicie w nowe doświadczenie, bo w tym roku jesteście bardzo żądni przygód, zmian, nauki, rozwoju.
I też wydaje mi się, że dla części z Was to będzie rok wielkich podróży. Jeśli na przykład do tej pory brakowało Wam pieniędzy na podróże albo czasu, to tutaj już wiecie, jak sobie zorganizować. Czy słuchajcie, czas, czy pieniądze, czy towarzystwo, a może w samotności będziecie podróżować i wtedy dużo odkryjecie, jeśli chodzi o swoje wnętrze. W Radzie jest 8 kielichów i tak jak już wspomniałem wcześniej, ta karta pokazuje syrenę, która brodzi w takiej bardzo głęboko w takiej ciemnej, brudnej wodzie. I tutaj chodzi o to, żeby nie spowalniać zmian, nie obawiać się kończyć tego, co już się powoli, że tak powiem, kończy. Nie walczyć o to, co już było. Nie żyć wspomnieniami. Nie żyć przeszłością, bo naprawdę czekają Was tutaj wielkie zmiany i tak naprawdę wielki rozwój, tylko że to, co może Wam stać na drodze, to tylko i wyłącznie Wy sami albo jakieś takie sentymenty, albo jakieś osoby, które powiedzmy obiecają, że się zmienią, albo że sytuacja pomiędzy Wami się polepszy, a już od dawna tak nie jest. Czyli tak, w Radzie jest ewidentnie, żeby kończyć pewne etapy, robić sobie miejsce na nowe, bo jeśli powiedzmy jesteście w beznadziejnej sytuacji zawodowej, czy w beznadziejnej relacji toksycznej, to raczej małe są szanse, że pojawi się ktoś fajny, wartościowy, istotny dla Was, bo najpierw trzeba zrobić miejsce i w życiu, i gdzieś tutaj w swoich głowach i sercach. Czego nie robić, czego unikać? Karta Rydwanu. I ta karta bardzo mi się kojarzy z kontrolą, bo tutaj woźnica musi gdzieś zapanować nad 2 rozbieganymi, szalonymi psami. I chodzi o to, żeby nie obawiać się brać byka za rogi, przejmować kontroli, ryzykować, stawiać na jedną kartę wszystkiego, działać inaczej aniżeli do tej pory, innowacyjnie, zaskakująco. Powiedzmy, całe życie chciałem przeprowadzić się na przykład do Hiszpanii, ale nigdy nie miałem odwagi i wydawało mi się, że nie, bo nie znam do końca języka, albo nic mnie tam nie czeka, albo tu, gdzie jestem, jest komfortowo, po co zmieniać. I tu jest na tej zasadzie, żeby właśnie zaryzykować i zrobić inaczej, aniżeli do tej pory podpowiadały Wam Wasze bariery, Wasze granice, i po prostu, jeszcze raz to podkreślę, ryzykować. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.